No, to przed Państwem usmażony ICOM 9700. Tak wygląda sprawa. Lekkie przypalonko. Zajrzyjmy do środka, co my tu mamy. No, jak widać już na pierwszy rzut oka usmażony LDMOS na płycie PAB, czyli na 70, na zakresie 70 cm. Spektakularnie to zrobił z dużą ilością dymu, ognia i smrodu. Tu jest dwójka. Używa tych samych tranzystorów ICOM w jednym torze jak w drugim. I jest to AFT 05MP075N. LDMOS, jak się okazuje, taka ciekawostka, 75W według specyfikacji, także tu mamy 100 W wyciśnięte z niego, tu 75 na 70. Ciekawy zabieg. Jakby nie można czegoś lepszego użyć, tak mi się wydaje, no ale może to są efekty właśnie oszczędności. No i co my tu mamy? Upalony, dziura na drenie. Nie wiem, czy jeden i drugi, czy dwa dreny zostały zwarte do źródła, także mamy spektakularne zwarcie na zasilaniu. W tym momencie radio się włącza, ale oczywiście tu mamy zwarcie się cały czas tli, więc nie można z niego korzystać. Załamać ręce i tyle. No ale coś trzeba z tym zrobić, więc nie pozostaje nic innego, jak wymontować płytę i obejrzeć to, wyczyścić z tego smrodu, bo to śmierdzi niesamowicie. Ciekawostka taka, jak to się stało. Podczas normalnej pracy w trybie FM na 70, antena trzypasmowa, wszystko działało zawsze, wszędzie, natomiast po wciśnięciu PTT, nie pamiętam na jakiej to mocy było, no ale tak się to zakończyło. Krótkie wciśnięcie PTT i lawinowo poleciało wszystko. No i mamy taki efekt. No, myślę, że jeszcze za wcześnie mówić o przyczynach takiej awarii, bo to jest dość dziwne, że żadne zabezpieczenie nie zadziałało. Wygląda jakby energia cofnęła się, po prostu odbiła się i cofnęła się do tranzystora, no i go wysadziło. Ale dziwne, że w takim sprzęcie nie zadziałał żaden bezpiecznik, słuchajcie, żadne zabezpieczenie. Gdyby nie wyłączone zostało szybkość sieci, to by się zajarało. To nie wiem, czy druk przetrwał. Ja na razie nie chcę skubać, wyjmę sobie to i będę powoli oczyszczał wszystko. Czy ten druk przetrwał? Bo to jest zagadka. Bo jak on nie przetrwał druk, no to będzie kiepsko, ale chyba przetrwał. Mam nadzieję, tylko troszkę podgrzała się tutaj ścieżka, ale chyba przetrwał. Także mam nadzieję, że zakończy się na wymianie tranzystora. Driver. Można pomierzyć, czy nie ma zwarcia, ale to dopiero jak wymontujemy już tego nieszczęśnika i uruchomię radio, zobaczy, czy w ogóle odbiór działa. Także od tego zaczynam, a tranzystor musi dojść. Także do boju rozbieramy. Tyle dobrego, że ICOM zrobił to jako moduł osobny, więc nie trzeba całej płyty wyjmować jakiejś dużej. Lutowanie tego typu tranzystora też nie należy do łatwej, bo pod spodem jest splitter, do którego on jest nalutowany i dopiero jest przykręcany do radiatora. Także będzie zabawa. Taka mała uwaga na wejście. To wszystkie śruby były bardzo lekko dokręcone. O, tu mi jeszcze jedna została. Zobaczcie, ja to robię sobie bez najmniejszego oporu. Nie podoba mi się to. Nie powinno też tak być. Takie moje zdanie. Ja nie mówię, że to jest przyczyną, ale od razu poprawiłem te delikatnie śruby na dwójkowym zakresie. No i drodzy Państwo, zaskoczenie numer 1, bo tu nie ma pasty w ogóle. Tu nie ma pasty. Tu jest ten splitter, do którego przylutowany jest tranzystor. O, z gliszcza, właściwie jego. I to jest bez żadnej pasty dokręcony do radiatora. Tu powinna być masa, ale masa jest zapewniona przez te śruby, które tutaj powinny dociskać. Może połączenie tego, że one lekko zaśniedziały, plus słaby docisk, plus tutaj, nie wiem, brak dobrego kontaktu spowodował, że nie było masy i mamy oto efekt. No ale jestem zaskoczony. Ciekaw jestem, czy powinna być tu pasta, czy nie. Czekam na sekcję komentarzy. No jak wygląda sprawa? Nie ciekawie, bo zwęglony laminat, chyba trzeba będzie go usunąć.
nadtopione te wyprowadzenia, a ich długość jest ważna. No nic, zobaczymy. Na razie muszę przygrzać ten spreader od spodu, żeby odlutować tranzystor, on sobie wyjdzie i będziemy wtedy myśleć. Drodzy Państwo, jakoś odlutowałem ten tranzystor, rozleciał się oczywiście. No i co, i teraz trzeba popatrzeć, wyczyścić płytkę. Mogłem od razu oczyścić z tego starego lutu, żeby było gładko. Także trzeba będzie grzać jeszcze raz. Ładnie wyczyścimy. Włożę chyba i zobaczę, czy działa odbiornik i czy działa całe urządzenie. No i czekać na tranzystor i go podmienić. Wylutowany tranzystor. Tutaj do gołego epoksydu wydarłem zwęglony. Pod ścieżkami również. No i co? I myślę, że teraz czekam na tranzystor, ale w międzyczasie warto będzie wsadzić tą płytkę do radia i zobaczyć, czy działa odbiór i czy radio się uruchamia, ponieważ mieliśmy zwarcie, jak przypominam. Teraz zwarcia już nie ma oczywiście. Także mogę włączyć i zobaczyć, czy mamy odbiór. Moi mili, włożyłem płytkę, podłączyłem zasilanie. Coś tam odbiera nawet radio. Pobiera 1,3 A przy 13,8 V. Odbiera na 70. Tak. Na dwójce. 70 też odbiera. No dobrze. Coś tam działa. Czyli odbiornik jest sprawny, z tego wychodzi. Podepnę sobie jeszcze antenę, zobaczę, czy mi coś odbiera, jakieś przemienniki. No i czy działa nadal nadawanie na 2 metrach. Zastanawia mnie brak tej pasty pod tymi tranzystorami. Myślę, że tutaj jest podobnie. No i te luźne śruby. Te luźne śruby mogły zrobić robotę. Ajajaj. Państwu, z racji, że odbiornik ruszył i działa, bo testowałem tam 2 dni. Wszystko jest ok. Odbiera DMR, FM, SSB. Nic nie widzę niepokojącego. To zamówiłem tranzystor. No, jesteśmy po krótkiej przerwie. Ja tutaj otworzyłem te pady z folii miedzianej. Zaprawiłem solder maską, ale ona jeszcze pęka przy lutowaniu, także jak wszystko siądzie, to wtedy to poprawię. Ciągłość jest. Tranzystor jest nowy. Jak widać, ładnie pasuje na swoje miejsce. Próbujemy go wlutować. Z Mausera zamówiony, więc mam nadzieję, że nie podróbka. Właściwie upalenie było tylko tutaj, tych pól pod drenami, a ta pętla, mam nadzieję, że jest zachowana jej geometria, bo to jest pętla dostrajająca pasmo 70 cm, więc mam nadzieję, że sprzęt ruszy po naprawie. No to co? Wędruję to wszystko na podgrzewacz. Najpierw podgrzejemy sobie całą płytę. Oczyszczę to pole. Z tej starej cyny mam cynę 183 stopnie SN63PB37, także taką zastosujemy tutaj. No i próbujemy. Tym oto spreaderem ładnie mi opiera się i leży właśnie na nim, także on będzie podgrzewany bezpośrednio do 120 stopni, a resztę zrobimy już przy pomocy hot aira od góry. Także co, zaczynamy. Na 120 stopni ustawiam, podgrzewam, oczyszczam pola. To pole oczyszczę, nałożę świeżą, kładę tranzystor i wtedy jedziemy hot airem. Mam nadzieję, że to siądzie. Trzymajcie kciuki. Tak to, drodzy Państwo, wyszło po wlutowaniu. Wygląda, że siadło, że tranzystor jest równolegle. Ładnie gate'y, czyli bramki ładnie siadły. Dreny delikatnie dognę podczas zalutowywania. No i co? Będziemy sprawdzać, testować. Przeczyszczę oczywiście jeszcze te pola masowe, bo one muszą być czyściutkie. Tu musi być pełen, tu nie może być żadnej niedomówień, jeśli chodzi o styk do masy. Tu musi być dobrze dokręcone. Zmierzę sobie, czy nie odlutowały mi się te wyprowadzenia przed lutowaniem, ale myślę, że nie. No i testy. Trzymajmy kciuki. No i montujemy naszą płytkę. Ja dałem trochę pasty. No nie chcę ostrości złapać. Także pasta jest dana tylko na środek, tak żeby nie podeszła tu gdzie śruby. Ona i tak się rozejdzie. Tak to wyszło po zalutowaniu tego tranzystora. Myślę, nie jest najgorzej. No próbujemy. Test.
Zrobimy to na zasilaczu laboratoryjnym, żeby mieć ogranicznik prądu w razie czego. No ale nie przekonamy się, jak nie wciśniemy PTT. Moduł podłączony przez zasilacz laboratoryjny. Ustawiłem tam 5 A. A może nawet skręcę do mniejszego prądu. Ustawmy 4 ampery. 4 ampery poboru prądu maksymalnego. No i co? Mamy podłączone sztuczne obciążenie. Tu jest wszystko dokręcone. Patrzę, jeszcze dolutowałem wyprowadzenia. W CW moc mała. No musimy nacisnąć to PTT i zobaczyć, co się dzieje. O, i chyba działa. Wskazanie prądu jest około 1,8 A, więc tak samo jak na dwójce. Na razie nośnej żadnej nie mam, moc nie wychodzi, ale zobaczmy w kamerze termowizyjnej. Włączę nadawanie. Gdzie ten nasz tranzystor? Ja go nie widzę nawet. O, powoli się rozgrzewa. No, wszystko wygląda, że jest w porządku. On nie nagrzewa się nadmiernie. Porównuję wszystko z dwójką, więc na razie wygląda to dobrze. Jeszcze przyjrzę się na spokojnie, bo nie wiem, czy ścieżka się nie nagrzewa, także nie wiem, czy nie będzie jakaś poprawka. No i mili Państwo, myślę, że pierwszy sukces. Moc 25%. Włączam nadawanie. SWR mam troszkę wysoki na sztucznym moim obciążeniu, ale moc już taka dość zacna, 25%. LC się utrzymuje, ponad 5 A pobór prądu. No i podgląda nasz tranzystor. 46 stopni ma tutaj przy drenach. Wszystko się nagrzewa równomiernie. Nie narasta jakoś ta temperatura bardzo, więc uważam, że chyba jest ok. Prawie 6 A zasilacza, więc pokrywa się to z odczytem z pulpitu tutaj. No i co? Wyłączamy i póki co zostawiam tak, jak jest. No, trzeba będzie przeprowadzić jakiś test z większą mocą, ale to nie na tym sztucznym obciążeniu. Troszeczkę na tej częstotliwości jest koślawe, no ale zaczęło pracować to. Super, 25% to już mamy, myślę, jakieś 15 W, więc jest już całkiem nieźle. Przy tej mocy można powiedzieć, że tu już pracuje i układ LC, i zabezpieczenia, i ten tranzystor też już zaczął pracować, bo na mniejszych mocach, powiedzmy, tam rzędu wat, 1 W, 2 W, to tutaj te dopasowania nie odgrywają jakoś istotnej roli, to ze wszystkiego się dmuchnie i wyjdzie moc. A już przy takiej mocy, myślę, 1/4 to robi robotę, tym bardziej, że ten tranzystor jest 75W. O tym powiemy sobie później, bo ICOM tu manianę odstrzelił. No dobrze, zaczęło to pracować, jestem zadowolony, ale porównałem sobie, zobaczmy, 145 MHz, również sztuczne obciążenie i moc, tutaj mam jakieś 15%, dajmy 17%, włączam. Ok, porównywalna moc, myślę, z tym co na VHF i zobaczmy sobie na ten tranzystor. Zobaczcie, jak on płonie. On już ma ponad 51 i on płonie 52, także ja wyłączam. Ja nie chcę wiedzieć, co tam się dzieje. Tam na pewno nie ma pasty, więc od razu wyjmuję płytę. Jak i tak mam wszystko na wierzchu, wyjmuję płytę od 2 metrów i też daję pastę, bo ICOM, ta pasta to jest groza. No i ICOM po raz kolejny, według mnie pewne nieporozumienie. Zobaczcie, jak jest zamontowane gniazdo UC1 na 2 metry. Ono jest po prostu na wcisk. No mi się włos na głowie jeży, jak tu wszystko patrzę, co tu się dzieje w tym ICOMie. No nie może złapać ostrości może teraz. Zobaczcie, to jest luźne. To tak jest wsadzane. O, teraz. No, dla mnie tu nie ma pewności styku. Ja myślę, że poprawię to cyną. Jeśli już założę, to ja poprawię to cyną, to gniazdo. Ja wiem, że z zewnątrz też wsadzam gniazdo bolec, ale mimo wszystko to jeszcze bym tutaj poprawił tym cyną. Czeka nas niespodzianka i pasta jest. Tadam! Tak jak myślałem. Jestem już po wymianie pasty również na stronie VHF.
17%, tak jak było wcześniej. No, prawie ponad 6 amperów pobór prądu i zobaczmy, jaka temperatura na tranzystorze. Wcześniej jak włączyłem, bardzo szybko rosło, tam było 52, 53 w bardzo szybkim tempie, także włączam PTT i sprawdzamy sobie nasz tranzystor. Kalibruje się kamera oczywiście. No i zobaczcie, 45, 46 i nie narasta tak szybko. A już tam byśmy mieli już grubo ponad 55, myślę, bo to trwało krótszą chwilę. Także no, zalecam wymianę pasty, jeśli nie chcecie. Zobaczcie, 48 stanęło, a wcześniej rosło. Zalecam wymianę pasty, dokręcenie śrub, poprawę tutaj tego złącza. No bo trzeba powiedzieć sobie jasno, że ja uważam, moje zdanie jest takie, że ICOM tutaj no nie popisał się, delikatnie mówiąc, i mając tak zaawansowane radio, jeśli chodzi o odbiornik i nadajnik, tak kompaktowe, fajnie skrojone. Widać, że tu z głową jest zaprojektowane, bo bardzo mi się podobają, że są osobne płyty, bo zobaczcie, jedna mi się uszkodziła, wymontowałem, szybciej wymienić mi jest ten tranzystor, niż grzać całą płytę. Reszta część digitalowa jest pod spodem, ekran ma swoją osobną, tu jest jeszcze moduł PA na 23 cm i zastanawiam się, czy od razu tam nie zajrzeć, bo żeby nie czekała ta sama niespodzianka. Także zestawić takie radio, które jest dość dobrze zaprojektowane starannie, bo widać, że jest starannie, że to jest przemyślane, i pominąć taki mały fakt, taki drobny fakt, a jak znaczący, że brakuje pasty. Mi się to nie mieści w głowie. Nie wiem, czy to jest kwestia manufaktury, która to składa, zleceniobiorcy, bo zdaję sobie sprawę, że pewnie w Chinach jest składany ICOM. Nie wiem, czy wszystkie partie tak mają, czy tylko ja tak trafiłem, ale nie, bo widziałem filmy i to również nie ma pasty. A to zabija, słuchajcie, po czasie, bo widziałem inne filmy. Ja wyłączę sobie radio. Widziałem inne filmy, gdzie już nawet ten laminat tutaj był przegrzany. On był brązowy. Jak widzieliście na urywek wcześniej, tu również jest splitter metalowy, żeby chłodzić to dopasowanie. Na 2 metrach mamy 100 watów teoretycznie, pewnie 90 dodaje albo i mniej, ale mamy ten sam tranzystor co na VHF. Ja przypominam, że ten tranzystor według noty katalogowej ma 76 watów mocy ciągłej. Tak podaje nota katalogowa na paśmie VHF. Na UHF-ie ma 75 watów mocy. No to ok, tu by się zgadzało, ale tu jest wyciągnięte ponad to, co mówi datasheet z tego małego tranzystora. W dodatku osłabione chłodzenie i tragedia gotowa. Ja się nie dziwię, że padają te tranzystory i myślę, że one padać będą. Tor UHF jest wyżyłowany. Ja nie wiem, czy to dopasowanie jest bardzo sztywne, że potrafi ubić przy włączeniu PTT na większej mocy na antenie. Także ja nie tutaj oczywiście wszystko było pomierzone. Antena jest 100% sprawna, bo działa do tej pory nawet. Działa na innym radiu poprzedniku, natomiast tu taka niemiła niespodzianka. Tyle słów goryczy wylanych, no ale tak jak mówię, kilka błędów jest. Ja bym pastę, to dla mnie ta pasta jest. To nie jest opcjonalna wersja, tylko to jest wersja obligatoryjna, że musi tu być. Zalutowałbym sobie również to złącze UC1. No i poprawiłbym przede wszystkim dociągnięcie tych śrub. Ja myślę, że jak tu nie ma pasty i są takie temperatury dość, to nie wyobrażam sobie katować to radio. Zwarcie było, co było jego przyczyną. Czy być może permanentne tutaj, z racji tego, że nie było pasty, może on był przegrzany już wcześniej, a ja tylko dokończyłem jego żywot. Być może brak kontaktu tej masy, co na tym paśmie 70 cm, gdy nie ma tutaj dobrego styku. Ja nie mówię o styku dla prądu stałego, który wynosi tam 0 ohmów. To ma być konkretny styk, konkretne zwarcie pomiędzy masą, która jest połączona ze źródłem tego tranzystora. Każda tutaj jakaś pasożytnicza impedancja, która się wdziera, no może spowodować wzbudzenie, szczególnie przy wyższych mocach i wybuch tego tranzystora. Katastrofa gotowa. Dobrze, widzę, że zapracował. Część dwójkowa działa po wymianie pasty, część 70 działa, 25% oddaje. Myślę, że na tym poprzestaniemy, na tym skończymy. Ja dokręcam obudowę i mam nadzieję, cieszę się radiem.
które będzie działać. No wygląda to jak wygląda. Czekam na Wasze komentarze, co sądzicie o tej naprawie, czy została przeprowadzona poprawnie, czy to w ogóle wygląda, bo działać, jak widać, jakoś działa. Czy wygląda, czy taka naprawa umniejsza w czymś radiu? Czekam na komentarze, również na komentarze na temat polityki ICOMA. Czy ktoś się spotkał z takim czymś, czy ktoś miał już jakieś przeprawy z modelem IC 9700? No jestem ciekaw. Ja już jestem po zabiegu wymiany pasty, mam nadzieję, że mogę spać spokojniej. A Wam polecam te zabiegi, jeśli chcecie się cieszyć radiem. Jeśli nie, być może spotkamy się. Niestety będzie mało miło i kosztownie. Pozdrawiam, trzymajcie się. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Test. 1, 2, 3.